tym filmie przeanalizowane zostaną taktyka i najważniejsze wydarzenia spotkania Chelsea z Barceloną. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowych, na której analizujemy, oceniamy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcecie być na bieżąco, chcecie wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknijcie przycisk subskrypcji. Nie był to najciekawszy mecz dla widza oczekującego spektakularnych akcji i wielu sytuacji bramkowych. Długimi fragmentami trwały zapasy w środku pola, w pobliżu pola karnego Chelsea, od czasu do czasu przerywany tylko wyjściami z kontry gospodarzy. Z drugiej strony, po dokładniejszym prześledzeniu ustawień i zabiegów taktycznych, pojawia się obraz starcia intensywnego, w którym obie strony starały się wzajemnie wytrącać sobie atuty, co nie było łatwe ze względu na wzajemny respekt i świadomość, że o końcowym wyniku decydować będą błędy indywidualne. Antonio Conte ustawił swój zespół w formacji 3-4-3, ale ze względu na to, że większość czasu jego piłkarze znajdowali się w fazie obronnej, tak naprawdę ustawieni byli 5-4-1. Alonso i Moses zajmowali pozycje typowych bocznych obrońców, a Pedro i Willian przechodzili do roli wahadłowych. Właśnie dlatego Chelsea zrezygnowała z typowego napastnika. Tego typu zawodnicy najczęściej kiepsko bronią, a z takich obowiązków zwolniony był Hazard. Londyńczycy potrzebowali ludzi do zagęszczenia środka pola, więc nie mogli pozwolić sobie na posiadanie dwóch graczy skupionych na ofensywie. Poza tym gospodarze chcieli skupić się na szybkich wyjściach, w czym wystawiona trójka zdecydowanie przewyższa pozostałych ofensywnych graczy. Barcelona wystąpiła w sprawdzonym dla siebie, stosowanym jednak z konieczności ustawieniu 4-4-2, w zasadzie bez szybkich zawodników na bokach. Te role pełnione są na ten moment przez bocznych obrońców. Być może po powrocie Dembele taktyka ulegnie zmianie i uwzględni możliwość rozrywania szyków rywala przy linii bocznej. We wtorek jednak Katalończycy ustawili się z Messim nieco za Suarezem, a w linii pomocy Iniesta, Rakitic i Paulinho przed zabezpieczającym wszystko Busquetsem. Widząc swoje problemy w przenoszeniu akcji i utrzymywaniu się w pobliżu pola karnego rywala, z biegiem czasu formacja pomocy przestała grać blisko siebie i zaczęła rozciągać pole gry i defensywę rywala. Chelsea, która świadoma braków rywala na skrzydłach zagęściła środek pola, zostawiając Barcelonie boki boiska, reagowała na to kryciem strefy i szybkim przesuwaniem formacji, pozostawiając drugą stronę boiska wolną, czego jednak Barca nie była w stanie skutecznie wykorzystać. Londyńczycy grali zdyscyplinowanie, blisko siebie, asekurując i podwajając, a nawet potrajając atakujących graczy blaugrany. The Blues w swoim planie byli niemal bezbłędni. Chociaż oddali rywalowi posiadanie piłki, to jednak stworzyli więcej groźnych sytuacji i przy odrobinie szczęścia mogli odnieść zwycięstwo. W pierwszej połowie groźnie dwukrotnie uderzał słabo pokryty Hazard. Dwukrotnie również aluminium obił Willian, który doskonale wypracował sobie miejsce do oddania strzału. Bramka dla Chelsea to efekt braku wyciągania wniosków przez Barsę. Po pierwsze, dwukrotnie na przestrzeni kilku minut goście narażali się na kontrę po własnym rzucie rożnym, który wyłapywany był przez Courtois. Po drugim z nich Chelsea wywalczyła własny korner. Nastąpił tu kryminał obronny, nie do wytłumaczenia u tak doświadczonego i klasowego zespołu jak Barsa. Nie dość, że zupełnie zostawili zawodnika przed polem karnym, to jeszcze zawodnika, który pokazał wcześniej dwukrotnie, że ma bardzo dobrze ustawiony tego wieczoru celownik. Niestety dla gospodarzy sprawdziły się także oczekiwania Barcelony, bo Chelsea nie ustrzegła się błędów. Fabregas zbagatelizował podanie pod własnym polem karnym, a Spilicueta zaryzykował nie trafił, co pozostawiło wolne pole Inieście. Ten z kolei, jak wiadomo, ma oczy dookoła głowy i najczęściej wybiera dobre rozwiązania, a podanie na czystą pozycję do Messiego w okolicach pola karnego to prawie zawsze ogromna szansa. Tym samym Argentyńczyk przerwał serię bez gola z Chelsea i spowodował, że to jego zespół przystąpi do rewanżu w lepszej pozycji. Na hitmapach można zobaczyć, że Barcelona zupełnie nie wykorzystywała prawego skrzydła do momentu pojawienia się Vidala. Problemem był także brak ofensywnych graczy z przodu. Suarez trzymał się wybitnie lewej strony, a Messi większość meczu spędził w pomocy, często cofając się nawet na własną połowę, bo tylko tam znaleźć dało się odrobinę wolnego miejsca do zainicjowania ataku. Lepiej wyglądała lewa strona, tutaj Iniesta wspierał kursując obie strony Alba. Po drugiej stronie Roberto miał problemy z podejściem pod pole karne, bo Paulinho przyspawany był do linii środkowej i w tych okolicach hamował większość akcji. Jeden poważny błąd popełniony przez The Blues zaprzepaścił bardzo dobrą i konsekwentną grę na przestrzeni całego spotkania. Gdyby nie on, wynik byłby naprawdę korzystny. Barcelona tradycyjnie dla siebie do zabunkrowanego rywala podeszła spokojnie, cierpliwie szukając swoich okazji, wierząc, że w monolicie w którymś momencie musi pojawić się wyrwa. Własne błędy i sytuacje, które określić można jako problemy z bieżącym uczeniem się sytuacji na boisku i wyciąganie wniosków, powodują, że Katalończycy powinni naprawdę cieszyć się z rezultatu, z jakim wracają z od zawsze bardzo trudnego dla siebie wyjazdu. Chelsea nie będzie mogła w rewanżu skopiować swojej taktyki na to spotkanie, bo musi odrabiać straty. Barsa z pewnością będzie próbować jeszcze bardziej dominować grę,
aby ograniczyć szanse rywala na rozgrywanie akcji. Im dłużej wynik nie będzie ulegał zmianie, tym bardziej ryzykować będzie musiała ekipa Conte. Drugie spotkanie powinno być bardziej otwarte. Niewykluczone są zwroty akcji i dramatyczna końcówka. Wynik i własne boisko faworyzować będą Barcelonę, ale Chelsea pokazała, że jest w stanie wygrać ten dwumecz. Mam nadzieję, że z równą niecierpliwością jak na rewanż oczekujecie na kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.